Witajcie! Dzisiejszy film opowiada o desce. Praca prosta jak budowa cepa, a jednak sprawiła, że odłożyłam ją w kąt na długie tygodnie. Ostatecznie jednak praca została ukończona, czyli 1-0 dla mnie. Zapraszam do oglądania. Tył deski maluję bejcą w kolorze trufla, natomiast z przodu tą samą bejcą maluję jedynie ramkę. Pozostałą część deski maluję na biało farbą akrylową. W kilku miejscach najeżdżam farbą na bejce i aby uniknąć przebarwień, które bejca spowodowałaby na 100%, przed malowaniem zabezpieczyłam pobejcowaną deskę lakierem. Rozwarstwiam serwetkę, wyrywam z niej interesujący mnie fragment, a następnie przyklejam do deski klejem do decoupage. Przy pomocy linijki i ołówka przedłużam pasy występujące na serwetce, a następnie domalowuję je farbą akrylową. W związku z tym, że ja nie potrafię malować tak, aby nie wyjechać za linię, ułatwiam sobie pracę, oklejając moje paski taśmą malarską. Deska schnie, a ja zabieram się za tabliczkę dekoracyjną. Wykonana jest ona z płyty MDF, dlatego przed dalszym zdobieniem gruntuję ją podkładem akrylowym. Po wyschnięciu podkładu całą tabliczkę przemalowuję na biało farbą akrylową. Grafikę zakupiłam w wersji elektronicznej, wydrukowałam na zwykłej kartce Xero, korzystając z drukarki laserowej i przykleję ją do tabliczki tak jak papier do decoupage.
Papier zwilżam wodą, następnie nadmiar wody usuwam ręcznikiem papierowym. Tabliczkę smaruję klejem do decoupage, przykładam do niej moją grafikę i kolejny raz od góry smaruję klejem. Kartkę wystającą poza tabliczkę usuwam papierem ściernym i zabezpieczam pracę lakierem. Brzeg tabliczki obmalowuję tą samą farbą, którą malowałam pasy na desce. Po zabezpieczeniu pracy lakierem zarówno deseczkę, jak i tabliczkę przecieram patyną. Preparat nakładam gąbeczką, a następnie jej nadmiar usuwam ręcznikiem papierowym. Jeśli patyny damy za dużo, bądź nie tam, gdzie trzeba, usuwamy ją terpentyną. Patrzę na deseczkę i stwierdzam, że muszę dodać jeszcze nieco patyny w kilku miejscach. Wiem, jestem patynoholikiem. Po wyschnięciu mojego ulubionego preparatu zabezpieczam pracę lakierem. Brzeg tabliczki wykańczam łańcuszkiem z konturówki. Tutaj sprawdzi się każda konturówka w jasnym kolorze. Ja akurat mam białą w połysku, która nijak nie pasuje do pracy, ale nie będzie tego widać, dlatego że później, niespodzianka, nałożę na nią patynę. Jak mówiłam wcześniej, patynę nakładam na wyschniętą konturówkę, a następnie nadmiar preparatu usuwam. Całość zabezpieczam lakierem, a kiedy lakier wyschnie, przyklejam do deski dekoracyjną tabliczkę. No i to jest etap, na którym utknęłam. Chciałam ozdobić brzeg tabliczki już po jej przyklejeniu. W mojej głowie był to plan idealny. Niestety plany sobie, a życie sobie. Przymierzałam łańcuszki, koronki, kokardki, sznureczki, perełki, no i nic mi nie pasowało. Więc deska poszła w odstawienie.
No i w końcu mnie olśniło. Czasem nie ma co kombinować na siłę i najlepsze są najprostsze rozwiązania, więc dookoła tabliczki powtórzyłam myk z konturówką. Wyciski z gesso przemalowałam na beżowy kolor i przykleiłam do deseczki. Po zabezpieczeniu pracy lakierem kolejny raz używam patyny, nakładam ją na wyciski oraz na szlaczek z konturówki. Następnie lakieruję całą pracę. W ostatnim etapie na wyciski nakładam nieco złotej pasty woskowej. Gotowa praca prezentuje się tak. Listę użytych materiałów znajdziecie w opisie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zachęcam do subskrybowania mojego kanału.